Dzień dobry. Dziś jesteśmy na południu Francji, a konkretnie w starożytnym mieście Nîmes. Plany mi się nieco zmieniły i okazało się, że już tutaj zostaję na weekend, więc jak mogłabym nie wykorzystać tej okazji na zwiedzanie miasta? Volvi bezpieczny na parkingu, Uber zamówiony, jedziemy. Zobaczymy amfiteatr, w którym niegdyś Metallica miała koncert, pospacerujmy po mieście i będziemy mieć mega ciężką misję. Mianowicie zjeść coś dobrego. Co można zjeść będąc we Francji? Pewnie powiecie kuchnia francuska, najlepiej lokalna. No i widzicie, problem w tym, że jest niedziela i wszystko jest zamknięte. No to może coś włoskiego, też zamknięte. Indyjskiego, zamknięte. No i co? Zostaje amerykańskie Kentucky Fried Chicken, czyli KFC. Ale przynajmniej tartaletka była dobra. Dzień zbliża się ku końcowi, więc pora wracać do Volviego, bo mamy jeszcze dużo pracy. Także życzę Wam miłego oglądania. Czy kierowcy zawodowi swojej pracy mogą zwiedzać? I tak i nie. Jeżeli zakładać by, że każdej trasy jest jakaś fajna atrakcja i fajne zwiedzanie, no to nie. Ale patrząc z perspektywy kilku lat, to sobie myślę, że zwiedziłam chyba wszystkie kraje Europy. Byłam w Ameryce, w Kanadzie, zjeździłam i zwiedziłam bardzo dużo atrakcji turystycznych. A dziś witam Was z Francji, południa Francji. Nie wiem jak się czyta to po francusku, pisze się Nimes. Czyta się, znając Francuzów, Nîmes, albo to jakoś. Nie wiem, w każdym razie jestem na parkingu. Jeżeli chcecie, podam Wam, jeżeli chcecie, podam Wam tak czy inaczej adres i właśnie jedzie mój Uber. Bonjour. Oh, I don't speak French, sorry. I don't speak French. Okay, but we are going to amphithéâtre? Center? Oui. Merci. Et moi, I speak French. Oh, C'est tout. c'est tout. No speak English. No speak French. And how to pronounce the name of the city? Nîmes? Nîmes? Oui. Nîmes? Nîmes. 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 Okay. Okay. Nîmes. Oui. Merci. Okay, so this is like carte professionale de conductor transport. Oh. And you need to put it on the screen, yeah? That's interesting. No, ciekawostka. Oh, so is it finished, okay? Finish. Okay. Merci beaucoup. Oh, so Merci, Wana. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Oui, Merci. oui, merci. Beaucoup. Yeah. Au revoir. Au revoir. Dobra, to jesteśmy. Jak już pewnie dobrze wiecie, moje podróże i zwiedzanie w trasie wyglądają zazwyczaj tak, że pierwsze bezpieczny parking dla mojego Volviego. Dopiero wtedy, gdy przekonam się, że jest bezpiecznie, sprawdzam, co jest w okolicy. Jeżeli jest coś ciekawego, to biorę taksówkę, biorę Ubera lub idę na nogach, lub biorę pociąg, metro, cokolwiek się tylko da i jadę. Z tego parkingu, który Wam zostawiam w linku, jest 3,5 km, więc spokojnie dystans, który jest nawet zdrowo sobie przejść. Ale ja dzisiaj miałam pół dnia spotkań biznesowych. Jak wracam, mam jeszcze dużo papierowej roboty, więc po prostu 7 km na nogach w ciągu dnia to jest absolutnie nie za dużo, ale to jednak zabierze swoją energię, a jak wrócę, mam jeszcze całe mnóstwo roboty administracyjnej, więc nie chcę tracić energii, a chcę zobaczyć miasto, więc oto witamy w Nîmes. Pierwsze, co pokazał mi wujek Google, to jest amfiteatr. Nie wiem, czy to kwestia wystawienia na inną ilość światła, ale z tej strony te kamienie się wydają być dużo jaśniejsze, a być może z tej strony jest odnawione. Ale z tej strony też na pewno jest bardzo fajna kawiarnia.
No i popatrzcie na to. No jest tu pięknie. A tam pewnie trzymali lwy. To co? Próbujemy wyjść i zwiedzić? No spróbujemy. Co nam szkodzi? Cennik 10 euro? 10 euro pewnie będzie. Dobra, mamy. So. No dobrze. No to jesteśmy. Już muszę Wam powiedzieć, nauczka dla mnie na przyszłość. Jak idę do hotelu, to zawsze oczywiście biorę ze sobą dokumenty. Zresztą nie zostawiamy dokumentów też w Volvim, ale dzisiaj stwierdziłam, nie biorę portfela, nie biorę nic. To teraz Pan mówi, że albo się tu muszę zeskanować, jakoś tak jakby, w sumie to nie wiem o co chodzi, bo tam był tylko English Guide. Albo jak nie, to trzeba będzie jakiś form of identity, jakiś dowód, a ja nic ze sobą nie mam, do nic. Zobaczymy, może się uda, że nie trzeba będzie ostatecznie. Ale jak coś, to widzicie, w zwiedzaniu się zawsze przydaje jeszcze to. No dobra, jesteśmy już w środku. Je la tue, Faustine. Regarde là, cette nonchalance assise en train de se foutre de nous. Ah, mais complètement, mais c'est pareil chez Louise. Ce matin, ça a bardé ce matin, mais je sais bien. Ne peut plus voler pas. Ne suffirait pas. No i co? I tutaj jest koniec zwiedzania już? Co w tym chodzi? Nie chciałabym się tutaj znaleźć. Na dole w tamtym czasie. Swoją drogą to bardzo ciekawe, jakie rozrywki mieli ludzie w tamtym wieku, prawda? I to ci sami ludzie co my. Może te socjale już są lepsze. No, chyba w lecie tutaj są jeszcze jakieś drink bary. Teraz poza sezonem widać, że jest jakaś wersja chyba okrojona. Albo? Jak myślicie? Czy one są naprawdę pełne? Wyglądają na pełne. Piękne rzeczy budowali w czasach starożytnych, ale cieszę się, że nie żyłam w tych czasach, w tamtych czasach. No nie, no za nic mnie po prostu nie porywa ta rozrywka. Za nic. Nie futerko, bawełna. Takie miejsca zawsze dobrze się zwiedza z przewodnikiem. Wydaje mi się, że była możliwość jakiegoś takiego turu po angielsku, ale mi jakoś to nie chciało wchodzić w telefonie. A to jest zawsze interesujące, ale zabiera czas. Więc poczytam sobie. A jak poczytam, to Wam opowiem. Wszystkie amfiteatry, dopóki się nie jeździ po Europie, chyba zawsze kojarzą się z Koloseum w Rzymie. A takich miejsc jest dużo więcej. Na przykład w Puli w Chorwacji albo tutaj w Nim we Francji. Idziemy dalej. W serii nagrywam sobie sama i sprawdzam, czy telefon jeszcze jest, czy go nie ma. Jesteśmy na południu, trzeba pamiętać, że oczy trzeba mieć dookoła głowy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie co zginie.
fajnie by było sobie posłuchać, zwiedzając, na temat każdego z tych miejsc. Opowieści są na pewno bardzo interesujące i lepiej można zrozumieć i wyobrazić sobie, co tutaj się działo i dlaczego to zostało zbudowane, ale ja nie jestem na wakacjach i często jest właśnie tak, że trzeba wybierać pomiędzy generalnie jakimś takim wyczuciem miejsca, zwiedzeniem, a takim mocnym zagłębieniem się w dane miejsce. Więc ja tylko chcę zobaczyć, pooglądać i tyle. Idziemy dalej, bo cały czas mam robotę do zrobienia, dużo roboty do zrobienia. Roboty, której nie lubię. A może jeszcze coś zjemy? Zdecydowanie ta arena jest w remoncie. Tak wyglądała przed, a z tamtej strony widzieliśmy, jak wyglądała po. Byłam w Rzymie kilka razy. Jak sobie chodzę po tym mieście, to sobie myślę, że to jest taki ładnie odnowiony Rzym. Popatrzcie za moimi plecami, wygląda jak nowe. No dobrze, co mamy dalej? Bo to jeszcze nie koniec. Ja tu widzę coś fajnego. Idźmy tam. A to podłoże to chyba ma być taki krok w kierunku trzymania stylistyki z areny, ze środka areny. Też taki piasek. A to z kolei chyba ma przypominać o akwedukcie, który jest tutaj w okolicy. Wygląda na to, że ta pani patrzy w stronę promenady. Oczywiście trzeba było zrobić kilka zdjęć. Mam taki pilot. Zostawiam telefon na statywie i tak sobie robię zdjęcia i to zawsze oczywiście budzi zainteresowanie ludzi. Więc też zwyczaj w takich miejscach, w takich momentach się zaczyna właśnie czuć jak instagramerka. To jest ciekawe, bo w sumie mam socjale już tak mocno rozbudowane i przecież jestem na YouTubie i jestem na Instagramie i na Facebooku i na TikToku i na LinkedInie, a w sumie to się cały czas czuję jakbym nic nie miała. Takiego w sensie, że prowadzę coś, ale w sumie to wcale nie jest takie duże. Przecież już jest tutaj tak strasznie dużo. Właśnie zauważyłam, że na statystykach na YouTubie tylko 18% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje kanału. Zachęcam do subskrypcji. Może nie wszyscy wiedzą o tym, że można subskrybować. Wystarczy nacisnąć subskrybuj i będziecie dostawać, jeżeli coś wrzucę, to będziecie widzieć, a jeżeli chcecie jeszcze być na bieżąco, to kliknijcie dzwoneczek i wtedy, gdy coś wrzucę, będziecie dostawać powiadomienia o tym, że właśnie coś wrzuciłam. Serdecznie zachęcam. Nie namawiam, ale skoro i tak mnie oglądacie, to dajcie mi szansę, subskrybujcie, włączcie dzwoneczek, zobaczycie, co tutaj się dzieje, będziecie na bieżąco. A dzieje się dużo różnych rzeczy. Oprócz transportu, jak widzicie, kanał trackerski, a co? Jestem w centrum jakiegoś miasta. A tak w ogóle to popatrzyłam w Google, że to miasto ma 180 000 mieszkańców, czyli takie nie za duże, nie za małe, ale jak jechałam w pierwszą stronę, to na wysokości tego miasta otworzyli mi bajki z paliwem. Na szczęście mi nie ukradli, ale ciężarówkę obok wydoili do zera. Do zera kierowca nad wybastaniem mógł włączyć. Całe szczęście to była stacja benzynowa, więc mógł sobie iść na stację, kupić bańkę i przynieść tego paliwa na 2 czy 3 razy. Całkiem ładne jest to centrum. Patrz, gdzie nie pójdę, tam coś jest. Tam była jakaś karuzela. No ładnie. Ładne uliczki. Jaka słodka karuzela. Chyba jednak niestety nie pracuje. Albo? Pracuje, tylko nie ma chętnych. Jejku, jak ja bym była mała, to bym nigdy w życiu nie podarowała takiej karuzeli. Tak ładnie oświetlonej, takiej kolorowej. Ale dobra, gadka gadką. A ja jestem głodna. Z tego co rozumiem, to w cieplejsze dni można przyjść i tutaj się położyć i poopalać w centrum. Czemu nie? Fajnie. Fajnie. Tylko gdzie jest słońce? To nie dziś. O, masa tandoori. Czy ja mam ochotę na indyjskie jedzenie? Mam. Ale będąc we Francji, czy ja nie wolę francuskiej kuchni? Wolę.
A co wybiorę? Kebab. Dawno nie jadłam dobrego kebaba, tak w ogóle. Widać, że to nie jest jakieś duże miasteczko, bo wszyscy się do mnie uśmiechają i wszyscy zainteresowanie patrzą, co ja tutaj robię, co ja tutaj znalazłam ciekawego w tym mieście do kręcenia. Taką arenę mają. Jak to co? Jak to co? Swoją drogą ciekawe. Taki kościół, a obok blok. A mówiąc o kebabie, czy to nie jest ten moment, w którym ja powinnam już wziąć Wolwiego i pojechać do Turcji osobiście, zjeść kebaba i pokazać Wolwiemu Turcję? Chyba tak. Problem polega na tym, że Wolwi nie ma burt. No i nie możemy go odsyć. No dobrze, to gdzie coś zjemy? Ja zazwyczaj sprawdzam na Google, gdzie zjeść restaurację. Restauracje, tu jest coś, a to takie małe. Chyba to przy Koloseum wyglądało fajnie, 4,0 gwiazdki. Teo Cafe, wszystko zamknięte, o co w tym chodzi? Ej, co oni? Naprawdę się skończy na kebabie, aczkolwiek żadnego nie widzę. Dziwne, tutaj nie ma żadnego kebaba. Czy ja chcę kebaba? Zobaczmy zdjęcia. No nie wygląda źle w sumie. Jakie tutaj na bazie. Widzicie? Oddalimy się troszeczkę od areny i dobrze, bo wiadomo, że w takich super turystycznych miejscach zawsze jest drogo, a niekoniecznie dobrze. Zazwyczaj jest średnio. Nie jest źle, nie razi, ale też nie jest najlepiej. No i wchodzimy już w jakieś takie dziwne uliczki. Nie chciałabym się tutaj zamotać z Wolwim. Oj nie. Dużo tu garniturów mają. I kogut. Czy kogut jest symbolem Francji? I byki. A to już chyba hiszpański motyw. Kaktusy. Bo co innego by to wytrzymało. O, jaka słodka wystawa. To też. Taka bajkowa, co? Do they speak? You speak? Speak. No speak. No speak? Okej, merci. Domyślam się, że jesteśmy cały czas w miarę w centrum, ale wystawy są naprawdę ładne, porównując do innych miast europejskich. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Patrzcie na to łóżko. Ja. Ale ono jest na sznurach. Fajnie, co? Wyglądają na ręcznie robione. Porównując do cen amerykańskich, myślę, że taka sama. Ja jak byłam w Stanach, pamiętacie, że miałam sobie kupić kowbojki? Te w Teksasie żadne mi się nie podobały jakoś dostatecznie. W tamtym czasie wydawały mi się być strasznie drogie i były ceny mniej więcej takie same, więc stwierdziłam, że za drogie nie mam tyle za buty. Później miałam kupić w Calgary, ale jakoś nigdy nie wyszło. No i widzicie, zostałam ostatecznie bez kowbojek. No ale jest tutaj kilka jakichś takich fajnych, skórzanych. No, co myślicie? Patrzcie tu, jest z czego wybierać. No jest. Zwiedzanie poza sezonem ma swoje plusy i minusy. Bo na przykład plusem z pewnością jest brak tłumu. Minusem jest to, że zazwyczaj nie jest jakoś ciepło, ale w sumie zwiedzanie w upale, to też nie wiem, czy to jest takie aż strasznie przyjemne. Jest mi tak dobrze, mogłam się troszeczkę cieplej ubrać, ale nie narzekam. No ale jak widzicie, wiele jakichś miejsc, restauracji jest zamkniętych, zabytki są remontowane i często tylko częściowo dostępne. Ale to zamknięcie sklepów to jest według mnie plus i minus. Gdyby te sklepy były otwarte, już bym tam straciła czas. A przecież tego tak naprawdę nie potrzebuję. Poglądałam, ale tyle by było. Idę teraz jeść.
Taki trochę hiszpański plac, co? No. O Jezu. O, nie. A temu już nie podaruję. Ja uwielbiam je tartaletki z malinami. Aha. Jak tu jest? Wyglądamy jak we Wiedniu. A, to ten. Tarteletka i podwójne espresso. I jak chcę sobie sprawić przyjemność, jak jestem w trasie, to we Francji na stacjach benzynowych właśnie kupuję tarteletki z malinami. Je bardzo lubię, ale ja wiem, że na stacji benzynowej zawsze są takie, wiecie, no, gorsze wersje turystyczne. Więc jestem ciekawa, jak taka tarteletka będzie kosztować w centrum miasta, które jest rzeczywiście bardzo ładnie utrzymane. Kosztowała 6 euro, na stacjach kosztują zazwyczaj 3. No, sama cena robi różnicę, więc jakość produktów powinna być znacznie wyższa. Zobaczymy. Coś wam pokażę. W Polsce w niedzielę chyba wszystko jest potwierane. Patrzcie tu jesteśmy i nie mają nic takiego wspólnego, tylko jakieś coś na zasadzie tosta. A tak? Patrzcie. Wkrótce zamknięte, 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 wkrótce zamknięte. Zamknięte, 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 zamknięte. Nawet włoska kuchnia. Jest tutaj już południowo. Ale ciekawe, że dopiero wszystko w poniedziałek. Nie jest tak, że siesta i wieczorem z powrotem otwarte, tylko no zamknięte. Nie wiem, czy mi widzicie, czy nie, bo ten stolik jest mega mały, ale dobra, spróbujemy. Czy to w ogóle jest do jedzenia, czy to jest drewno? Ej, to jest drewniane. Ja to chciałam zjeść. Z tego co rozumiem, tego się nie je. Okej. Widzieliście? No, na to bym nigdy nie wpadła. Pierwszy raz się spotkałam z tym, że tarteletka jest podana w drewnianym ringu. Produże kształcą. No pycha. A ciekawe, bo w środku jest bardziej, bym powiedziała, że ciasto kruche, niż tak typowo jak się robi tarteletki. Zupełnie inaczej. No. Ciekawe. No pycha. Te maliny są jak świeżo zerwane. No dobre było, ale się skończyło i chyba trzeba iść na tego kebaba, bo jestem głodna. Ale dobre było. No dobre było. Południe. Witamy na południu. No w końcu, co? Jakaś impreza. No, tutaj to musi być pyszne w dzień, ale też zamknięte. Nawet Włosi zamknięci. Tajskie jedzenie, ale też zamknięte. Tam chyba też zamknięte w takim razie. Ja chyba naprawdę skończę w KFC. No ale może ten kebab jest otwarty, nie? Ale gdzie by to było wtedy? Tu? No nie. No chyba w sumie tu, ale to jest zamknięte. No wszystko jest zamknięte. Taki mają tutaj klimat, pozostaje iść do KFC. Bo jestem głodna. I ostatecznie tak wygląda mój francuski obiad. Wiem, że jak przyjdę do auta, to mi się nie będzie chciało nic zrobić do jedzenia, więc frytki. Nie KFC. Nawet kebab zamknięty. No dobrze, i chyba na tym zakończymy dzisiejsze zwiedzanie. Już zamówiłam Ubera i to jest najciekawsze, że w tym mieście jest chyba tylko jeden kierowca Ubera, który pracuje w niedzielę i mamy tą samą taksówkę, którą jechaliśmy w tą stronę. No jest tylko światełko. Przechodzimy na drugą stronę, bo z tamtej strony chyba przyjedzie. To jest dla mnie bardzo rzymskie miasto. Tylko takie jakby lepiej ogarnięte. Zostanę sobie na przystanku. Przystanku będziemy obserwować. Jeszcze zajedzie 5 minut. 2 km, cały czas tyle samo. Ej, popatrzcie, tutaj była jakaś katedrala Notre Dame. Gdzie to jest? To jest to, co myśmy widzieli? Nie. Ale w sumie nie warto by było zobaczyć. No ale nie zobaczymy. Innym razem. Wracamy już. Kluczyki z Volviego.
Po pierwsze, jak się idzie zwiedzać, a jest się kierowcą, to trzeba zostawić ciężarówkę w bezpiecznym miejscu, tak żeby jak się wróci, to nie była wypatroszona z laptopów, elektroniki i tak dalej. A po drugie, to kluczyki trzeba sobie dobrze zabezpieczyć. Znam przykłady kierowców, co poszli zwiedzać i zgubili kluczyki. I wtedy to jest naprawdę problem. Ja mam to, widzicie, tak zabezpieczone, ale dobrze można schować do jakiejś zasuwanej kieszonki albo coś, tak, żeby nie było niespodzianki. Ja mam kluczyki zapasowe w Volvim, ale dalej wciąż musiałabym się jakoś dostać do niego, więc czekajcie, bo już jedzie nasz człowiek. No, czy nas widzi? Tak, widzi nas. Ah, bonsoir. I don't... Désolé, je parle no français. Est-ce que vous parlez? On va essayer de parler. English? English, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Wszystko jest? Jest jaki telefon? Jest. No dobrze, to jesteśmy z powrotem. I jest w Volvuniu. No cześć Volvi. No tak w ogóle to popatrzcie. Trochę kierowców się najechało. Ach, chyba już wyschły. Wczoraj felgi myłam i smarowałam opony. Pięknie wyglądają, co? Tamte też oczywiście. No i co? Teraz by pasowało wziąć się za jakąś robotę, a wcale mi się nie chce. Wcale mi się nie chce. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że posprzątam tu trochę, bo bałagan mam taki, że wam nawet nie mogę pokazać. Straszny bałagan. No, ten bałagan jest nieakceptowalny. Pierwsze zaczniemy pracę od tego, że odpalimy Volviego i w sumie możemy też zrobić tą aktualizację. I position unchanged. No dobrze. W Volvuniu teraz możesz się bezpiecznie update'ować, ale zarysowałam już tą szybkę. Ja tam zawsze telefon kładę z mapą dodatkową. Ostatnio sobie tam daję telefon z mapą TomToma, z nawigacją TomToma dla ciężarówek w aplikacji. Tak w ogóle to wam polecam. Zostawiam link do nawigacji TomToma na Androidy w postaci aplikacji dla ciężarówek. TomTom Go Nav Tracks. No, ten update to się strasznie szybko skończył. No dobrze. Taki jest stan baterii po 24 godzinach, 27 godzinach pauzy. Można by odpalić.